Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. Dzisiaj budowa Toksyczny Spirytysta w wersji 1.0. Jest to budowa o rewelacyjnej mobilności, przeznaczona do farmienia piekielnych hord, podmiasta Kuraz, bossów na udręce 4, jak również dołów o randze 100. Jeżeli jesteście zainteresowani tą budową, to zapraszam Was na film. Rozpoczynam od paska umiejętności. Moją pierwszą umiejętnością jest ciernisty pancerz, efekt pasywny, otrzymuję 2 punkty animuszu co 5 sekund. Po aktywacji tej umiejętności otrzymuję barierę, nieustępliwość i dodatkową szansę na blok. Dzięki modyfikatorom aktywowanie ciernistego pancerza daje mi maksimum animuszu, zwiększa ciernie oraz redukcję blokowanych obrażeń. Maksymalnie o 20% plus. Moją drugą umiejętnością jest umiejętność skupienia, fokusu o nazwie Toksyczna Skóra. Efekt pasywny. Wszyscy wrogowie, którzy mnie zaatakują, otrzymują obrażenia od zatrucia. Po aktywacji toksycznej skóry zatruwam wszystkich wrogów na mojej drodze i zyskuję nieograniczenie. Nieograniczone postacie mogą przenikać przez wrogów i ich szybkość nie może zostać zmniejszona. Dzięki modyfikatorom zatrucie z aktywnej toksycznej skóry jest zwiększone o 100% na 17 sekund oraz gdy toksyczna skóra jest aktywna, zadają dodatkowe obrażenia od trucizny jako trafienia krytyczne po bliskim odsłoniętym wrogom. Moją trzecią umiejętnością jest umiejętność defensywna. Trzymam ją na pasku umiejętności tylko ze względu na jej efekt pasywny, który daje mi dodatkową szansę na unik i automatyczne zadawanie pobliskim wrogom obrażeń, gdy tych ataków unikam. Moją czwartą umiejętnością jest umiejętność krzepkości, błyskawiczne pazury. Jest to umiejętność, dzięki której otrzymuję niesamowitą mobilność dla tej budowy. Moją piątą umiejętnością jest moc specjalna Pożeracz, czyli skolopendra wyłania się z podziemi, trafia wrogów, zadając im określoną ilość obrażeń oraz podczas wyłaniania się z podziemi wysyła 10 kul toksycznych, które zadają obrażenia od zatrucia. Moją szóstą umiejętnością jest plaga, umiejętność defensywna, dzięki której wzbudzam strach, spowalniam wrogów, zadając im określoną ilość obrażeń od zatrucia. Dzięki modyfikatorom zyskuję również premię do obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli, maksymalnie do 50% razy oraz mam szansę na kradzież zdrowia o wartości 35% zadanych obrażeń mojego maksymalnego zdrowia. Teraz przejdę do podstawowych współczynników. Moc ataku 14580, mój pancerz 3599. Zwiększam ten pancerz poprzez użycie eliksiru żelaznych kolców, jak również kojących przypraw, czyli w tym momencie mój pancerz to jest 3933. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego jeszcze zwiększam ten pancerz. Dlatego, że używam aspektu nieprzerwanych ciosów. Jest to aspekt, dzięki któremu otrzymuję zwiększone obrażenia od broni maksymalnie o 1500 punktów. Do osiągnięcia maksymalnej premii brakuje mi jeszcze 1000, czyli tutaj pancerz powinien wynosić 5000. Moja zręczność 3160, moje odporności nie są wymaksowane, ale dzięki temu, że posiadam premię do bariery na poziomie 56,3%, plus do tego moim pierwszym duchem w komnacie duchów jest goryl, który daje mi dodatkowe 30% oraz używam runy, dzięki której otrzymuję ziemny szaniec druida, czyli dodatkowe 45%. Premia do szybkości ataku na 32,5, obrażenia od trafień krytycznych 2629, obrażenia od trucizny 465%, obrażenia zadawane zatrutym wrogom 247. Moje zdrowie bez używania eliksirów i runy, która zwiększa moje zdrowie o 20% jest na poziomie 16600. Szansa na blok 45 i tak wyglądają moje pozostałe statystyki.
Teraz przechodzę do ekwipunku. Mój hełm to czapka arlekina, starożytny, mityczny, unikatowy hełm, afiksy do maksymalnego zdrowia, do maksymalnego poziomu zasobu, do pancerza, do redukcji czasu odnowienia, podczas doskonalenia, najlepiej jakby wyszło 3 razy do redukcji czasu odnowienia. W hełmie umieściłem runy, muszę użyć 6 razy umiejętności z czasem odnowienia. W tym momencie otrzymam ziemny szaniec druida na 3 sekundy. Mój napierśnik, całun fałszywej śmierci, afiksy do wszystkich współczynników, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń przy kolejnym ataku, pozyskanie ukrycia, do generowania zasobów. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do maksymalnego zdrowia. Kamienie, szmaragdy plus 120 do zręczności. Moje rękawice to starożytne, legendarne rękawice, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu u kowala, do generowania bariery oraz do obrażeń od trafień krytycznych. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do maksymalnego zdrowia. Rękawice naznaczyłem wieszczącym aspektem. Moje spodnie, starożytne, legendarne spodnie, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do pancerza, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do rozmiaru plaga oraz do maksymalnej liczby kumulacji animuszu. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do maksymalnej liczby kumulacji animuszu. Spodnie naznaczyłem złowróżbnym aspektem, umieściłem runy. Jeżeli użyję 2 razy umiejętności innej klasy, uzyskuję 20% maksymalnego zdrowia na 6 sekund. Moje buty to starożytne, legendarne buty, afiksy, aby było plus 3 do maksymalnych ładunków odskoku, pozostałe do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do toksycznej skóry oraz afiksy uzyskane dzięki hartowaniu do generowania bariery i do dodatkowych ładunków dla umiejętności błyskawiczne pazury. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do toksycznej skóry. Buty naznaczyłem aspektem obawy. Moja broń, starożytna, legendarna pałka, afiksy, dodatkowe procenty do szansy na blok, do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń od trafień krytycznych, do umiejętności pasywnej na drzewku, umiejętności o nazwie żarłoczność. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do umiejętności żarłoczność. Broń naznaczyłem aspektem przekierowanej mocy, kamienie, szmaragdy, dodatkowe procenty do obrażeń od trafień krytycznych. Mój amulet, starożytny, legendarny amulet, afiksy do zręczności, do całkowitego pancerza, oparty na szczęśliwym trafie, 75% szans na odsłonięcie wrogów, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń od trafień krytycznych, do maksymalnej liczby kumulacji animuszu. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do maksymalnej liczby kumulacji animuszu. Amulet naznaczyłem aspektem zakazu, umieściłem w nim czaszkę, czyli plus 240 punktów do pancerza. Mój pierścień, starożytny, legendarny pierścień, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń od trafień krytycznych, do redukcji czasu odnowienia, umiejętności uosobienie, ciernistego pancerza i toksycznej skóry. Pierścień naznaczyłem aspektem nieprzerwanych ciosów, umieściłem w nim czaszkę, czyli plus 240 do pancerza. Mój drugi pierścień to jest spijacz ran. Ten pierścień możecie uzyskać od zamrożonej bestii, afiksy do cierni, do obrażeń zadawanych wrogom w stanie zatrucie, do redukcji obrażeń od wrogów w stanie zatrucie, dodatkowe punkty do rangi toksyczna skóra. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wyszło 3 razy do rangi toksyczna skóra. Moim pierwszym duchem jest goryl, który daje mi obrażenia od cierni o wartości 100% oraz barierę maksymalnie 30% na 3 sekundy. Moim drugim duchem jest goryl. Moja maksymalna wartość animuszu jest zwiększona o 2. Gdy liczba akumulacji animuszu wynosi co najmniej 5, uzyskuję nieustępliwość. Umiejętności podstawowe. Tutaj akurat mam wybrane kamieniołamacz. Przyznałem 5 punktów, dlatego żeby przejść dalej w drzewku oraz 1 punkt na wzmocniony kamieniołamacz. Nie używam tej umiejętności. Z umiejętności głównych nie mam nic wybranego.
Następnie w umiejętnościach skupienia, fokusu mam wybraną toksyczną skórę, przyznałem 5 punktów, wzmocniona toksyczna skóra 1 punkt i wymierzona toksyczna skóra 1 punkt. Z umiejętności pasywnych +1 skupisko, +3 drapieżca oraz +1 na miraż, +3 nieograniczona moc i +3 na żwawość. W umiejętnościach defensywnych wybrałem ciernisty pancerz, przyznałem 5 punktów, ulepszony ciernisty pancerz 1 punkt i wzmocniony ciernisty pancerz 1 punkt. Kontratak 1 punkt, kontratak wzmocnienie 1 punkt i wzmocniony kontratak 1 punkt. 5 punktów na plagę, wzmocniona plaga 1 punkt i dostosowana plaga 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach defensywnych 1 punkt na wytrzymałość, 3 punkty na wytrwałość oraz 1 punkt na antidotum i 3 punkty na odżywienie. Z umiejętności krzepkości wybrałem tylko umiejętności pasywne, 3 punkty na odporność, 3 punkty na dominację, 3 punkty na żarłoczność i 3 punkty na opresję. Z mocy specjalnych wybrałem pożeracza, przyznałem 1 punkt, harmonijny pożeracz 1 punkt, z umiejętności pasywnych 3 punkty na postanowienie, 1 punkt na duchowe dostrojenie i 3 punkty na zwierzchnictwo. Z mocy pasywnych wybrałem szkodliwy rezonans, czyli moje trafienia krytyczne powodują wybuch zatrucia nałożonego na wrogów i natychmiast zadają obrażenia o wartości 100% łącznego zatrucia oraz 20% otaczającym wrogom, zanim efekt atrucia zostanie zdjęty z głównego celu. Moje obrażenia są zwiększone 30% razy mojej premii do obrażeń od trafień krytycznych. Moja aktualna premia do obrażeń to jest 296% razy. Moje tablice mistrzostwa, tablica pierwsza podstawowa, w gnieździe glifu umieściłem glif kolosalny, czyli zadaję 2% razy więcej obrażeń za każdą kumulację animuszu, którą posiadam. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rozkwit, zawziętość, wprawa, duchowość. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest wysysanie po użyciu umiejętności tego samego ducha, goryla, jaguara, orła lub skolopendry 3 razy z rzędu. Odzyskuję 15% wigoru i zadaję obrażenia zwiększone o 30% razy przez 5 sekund. W gnieździe glifu umieściłem glif duch, czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to odporność, zaprzeczenie, dziarskość, koncentracja i ochocza ofiara. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest ujawnienie, czyli mam 30% szans na powalenie odsłoniętych wrogów, zadaję obrażenia zwiększone o 30% razy wrogom ograniczonej kontroli. W gnieździe glifu umieściłem glif zguba, czyli dodatkowe obrażenia od trucizny oraz efekty zatrucia mają 15% szans na zadawanie podwójnych obrażeń z upływem czasu, czyli obrażeń od trucizny. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to przystań, uziemienie, fortel, tkanie jadu. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest tablica nikczemna tarcza, czyli zadają obrażenia zwiększone o 1% razy za każde 3% maksymalnego zdrowia wykorzystywanego jako bariera. W gnieździe glifu umieściłem glif nadużycie, czyli dodatkowe obrażenia zadawane odsłoniętym celom. Kiedy ranię wroga, staje się on odsłonięty na 3 sekundy i efekt ten może wystąpić u danego wroga maksymalnie raz na 20 sekund. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to nieustraszenie, drapieżnictwo, pogrom, pierwotna osłona. Moją piątą tablicą mistrzostwa jest tablica konwergencja, czyli zadaję dodatkowe obrażenia równe 20% razy moich 2 najwyższych premii do typów obrażeń łącznie, maksymalnie 30% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif jątrzenie, czyli dodatkowe obrażenia
od umiejętności skolopendry oraz dodatkowe obrażenia od trucizny. I moje umiejętności skolopendry zadają obrażenia zwiększone 15% razy wrogom o ograniczonej kontroli. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to zrujnowanie, żywiołactwo, szkolenie, forpoczta i wprawa. Teraz na końcu tego filmu pokażę Wam, w jaki sposób gram tą budową. Zobaczycie jedną falę piekielnych hord, gdzie wszystko w zasadzie pada od trucizny, oraz pokażę Wam, jak przechodzę doły o randze 100. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam Was do naszego klanu Bractwo Wiru, w skrócie WIR, i do zobaczenia na następnym filmie. Ah!